Witajcie w kolejnym odcinku Stodoła Garaż, a dzisiaj zajmiemy się ustawieniem początku tłoczenia w Ursusie C360. No i dobra, od czego w ogóle zaczynamy ustawienie początku tłoczenia? Ja muszę przede wszystkim zacząć od tego, że porządnie odpowietrzę układ paliwowy, bo w tej chwili jest pusty, bo ja ten silnik cały składam, jak jeszcze widzicie, chłodnicy nie ma, ale to jest poza tematem. Kolejna rzecz, to musicie podkręcać sobie przewody wtryskowe, a przynajmniej z tego pierwszego wtrysku, no bo tutaj na pierwszej sekcji będziemy ustawiali ten początek tłoczenia. Ja sobie też mam zdemontowane wtryskiwacze ze względu na to, że będzie po prostu lżej tym silnikiem obracać. Nie ma takiej konieczności, żeby wtryski wyciągać, ale jeżeli chcecie sobie uprościć życie, to jak najbardziej można. No i ja teraz odpowietrzę po prostu cały układ. No i okej, układ paliwowy został porządnie odpowietrzony. I teraz co robimy dalej? Potrzebujecie kapilary lub ustawiać to na jeziorko. Ja kiedyś też tak robiłem. Można to zrobić po prostu, jak macie tutaj to jeziorko paliwa, to czekacie, aż wam się podniesie, ale na kapilarze zdecydowanie jest to dużo precyzyjniejsze. Więc teraz umieszczacie kapilarę na miejscu pierwszego wtrysku. Z czego jeszcze zrobić taką kapilarę? Jak widzicie, to jest po prostu stary przewód paliwowy, rozwiercony chyba, jak dobrze pamiętam, na 3 mm i to jest, zobaczcie, normalnie wkład od długopisu. I taką kapilarą już sobie spokojnie początek tłoczenia możecie ustawić. Więc ja wkręcam kapilarę. Kapilara przykręcona, jak widzicie, i teraz musicie określić SUV sprężania na pierwszym cylindrze. Jak to zrobić? Jak nie macie wtrysku, tak jak ja, to jest bardzo łatwo obracać silnikiem. To jest raz. A druga sprawa, że właśnie obserwujecie dźwigienkę zaworu dolotowego. W momencie, kiedy dźwigienka zaworu dolotowego będzie się zamykała, to znaczy, że rozpoczyna się SUV sprężania. I wtedy tutaj paliwko na kapilarze się zacznie poruszać. I jak tylko drgnie, wtedy przenosimy się do koła zamachowego. Tutaj macie normalnie przykręcony dykielek na 2 śrubki. I teraz, co Was interesuje na tym kole zamachowym? Interesują Was te 2 kreski, które znajdują się na kole, i ta kreseczka tutaj, która znajduje się na obudowie skrzyni biegów. Tam na górze macie jeszcze górne martwe położenie, ale to Was nie interesuje. I teraz chodzi o to, że jak sobie, że tak powiem, strzelicie, to ta kreska ma znajdować się pomiędzy tymi 2. Tak jest najlepiej, najbardziej optymalnie. I teraz sobie pokręcimy trochę tym silnikiem i poobserwujemy te paliwo. Ale zanim jeszcze będziemy obserwować te paliwo, to zobaczcie sobie, jak wygląda praca dźwigienek. Kręcimy silnikiem w prawą stronę. Jak widzicie, otwiera się zawór wydechowy. Czyli za chwilę będziemy mieli SUV ssania, bo widzicie, już otwiera się zawór dolotowy. I jak nam się zamyka już, widzicie, skończył się zamykać, to teraz przenosimy się na kapilarę. Mamy kapilarę. Jak widzicie, paliwo jest w tym miejscu, więc kręcimy silnikiem dalej w prawo i obserwujemy słupek paliwa. Drgnęło już dość mocno, nawet bym powiedział. Więc teraz spójrzmy na koło zamachowe. A jak to wygląda na kole? Sami zobaczcie. Mamy kreseczkę tutaj. Postaram się Wam jak najbardziej poziomo to pokazać, czyli znajdujemy się w tym miejscu. Czyli jesteśmy ciut za wcześnie z kątem początku tłoczenia. Bo jak mówiłem wcześniej, musimy znaleźć się pomiędzy tymi 2 liniami. A jeszcze nam troszeczkę brakuje. I teraz jak to wszystko przestawić? No a teraz jak zabrać się za przestawienie tego początku tłoczenia? Musimy zluzować pompę. Żeby to zrobić, to tutaj macie 1 śrubę, druga śruba i tam z tyłu znajduje się w głębi 3. Tylko największy problem z tym jest taki, że tutaj macie, widzicie to, co wystaje?
To jest śrubka od przewodu przelewowego, którego u mnie w tej chwili jeszcze nie ma, bo nie montowałem go. Ale wy będziecie musieli go zdemontować, bo inaczej jedyny sposób, przynajmniej dla mnie znany, żeby się dobrać do tej śruby, to jest po prostu długa przedłużka, jeszcze tutaj przegub na grzechotce, żeby to w ogóle odkręcić. Nie wiem, czy znacie jakiś lepszy sposób na to. Jak coś, to dajcie znać w komentarzu, no ale ja nie znam. No i żeby właśnie w ogóle się dobrać tu przedłużką, to musicie odkręcić ten przelew tam, żeby po prostu mieć w ogóle właśnie, mówię, dostęp do tej śruby, bo tamten przewód wam będzie zasłaniał. I jak sobie zluzujecie, to pompa na folsolkach się obraca. I teraz tak, jeżeli górę pompy odchylimy od bloku, to opóźniamy kąt początku tłoczenia. Natomiast jeżeli przysuwamy ją do bloku, to przyspieszamy. No i jak ja teraz muszę opóźnić, no to odsunę delikatnie pompę od bloku. No i okej, słuchajcie, chyba mi się udało już ustawić odpowiednio. Specjalnie położyłem białe tło, żeby było lepiej widać. Zobaczcie, poziom paliwa jest tutaj w tym miejscu. I teraz idę powoli silnikiem. W prawą stronę oczywiście. Bardzo powolutku. I obserwujemy jeszcze raz tą kapilarę. Drgnęło. Czyli teraz patrzymy, co się znowu dzieje na kole zamachowym. A na kole zamachowym to wygląda dokładnie tak. I zobaczcie, jesteśmy idealnie między kreseczkami. Oczywiście to zależy z jakiej perspektywy, że tak powiem, patrzymy, ale musimy patrzeć na to po prostu poziomo. I jak ustawię was, że tak powiem, idealnie w linii, to jest dokładnie między kreskami. Czyli teraz już można sobie na spokojnie dokręcić pompę. Pompę należy dokręcić z siłą 25-27 Nm. Do 30 tam sobie możecie spokojnie dociągnąć. Odkręcać oczywiście kapilarę. No i teraz trzeba przykręcić tamten przewód przelewowy. Więc ja odkręcę tą śrubkę, tylko najpierw sobie zakręcę tutaj te kapturki z powrotem na pompę, żeby mi się nic nie nasypało. I działamy. No i montaż przewodu przelewowego. Pamiętajcie, żeby sprawdzić drożność tych przewodów przelewowych, bo czasami zdarza się tak, że po prostu coś nam delikatnie spływa, pyłem zawali nam cały ten przelewik i później z tego tytułu mogą być różnego rodzaju problemy. Ze względu na to, że po prostu w niekontrolowany sposób może się podnosić poziom oleju w pompie wtryskowej. Oczywiście jest to spowodowane, że najprawdopodobniej albo wam przecieka tutaj pompka wstępna, albo ewentualnie no już sekcje są tak zużyte, że coś tam leją. Jeżeli tego oleju będzie za dużo, to może dojść do tego, że po prostu ona nam cała się zaleje olejem i może to spowodować nawet i uszkodzenie, bo tutaj regulator obrotów nie będzie miał, że tak powiem, miejsca na swoją pracę. No i teraz ten przewód niestety przelewowy trzeba włożyć tutaj z tyłu pompy od dołu. No i trzeba uważać, żeby tam ta podkładka wam nie spadała. Jest to problematyczne. Trzeba mieć małe rączki, żeby tam się dostać i robić wszystko na ślepo dosłownie, bo innego wyjścia po prostu tutaj nie ma. No i okej, przewodzik przelewowy zamontowany. Jak go montujecie, to pamiętajcie, żeby go ustawić w takiej pozycji, żeby niczego wam nie dotykał. Bo jak widzicie, tu już jest przetarcie. Na szczęście nie ma tutaj uszkodzenia w przewodzie paliwowym, ale może takie uszkodzenie po prostu od tego tarcia powstać. Na szczęście tutaj wytarło tylko przewód przelewowy i na szczęście wszystko będzie szczelne. To, że tutaj też jest przytarcie, to niczemu nie szkodzi. To jest tylko przewodzik przelewowy. Na szczęście. Ale zadbajcie o to, żeby niczego wam nie przetarł ten przewód. Zobaczcie, jak go sobie tak wprowadzicie w drgania, to niczego ma nie dotykać. No i teraz montujemy wtryski. Wtryski, jak montujecie, to wspominam oczywiście o tym na filmie z regeneracji wtrysków, ale tutaj pomiędzy szpilką, która dociska nam jarzmo wtryskiwacza, a krućcem wtryskiwacza ma być odległość 8-10 mm. Wszystkie muszą być równiutko
dokładnie ustawione, ale na razie i tak tego nie dokręcacie, bo najpierw trzeba przyłapać sobie przewód przelewowy jeszcze i przewody oczywiście wysokiego ciśnienia. Więc ja to wszystko montuję i będziemy dokręcali. No i okej, wszystko mamy już połapane. To możemy zabrać się za dokręcanie. Dokręcacie najpierw sobie jarzma, pamiętając o ustawieniu tych krućców, bo się wszystko mogło w tym czasie Wam, że tak powiem, przesunąć, tak? Tak samo jak mnie widzicie, tu już za duża odległość, muszę zmniejszyć mniej więcej o tak. 8-10 mm. Dokręcacie jarzma, pamiętajcie, żeby zrobić to równomiernie na 13-15 Nm. Tak samo dokręcacie sobie przewód przelewowy i na końcu na jakieś 35-40 Nm dokręcacie sobie przewody wtryskowe. Najpierw dokręćcie sobie na pompie, a później do wtrysków. No i wszystko zostało ładnie dokręcone. Teraz tylko kwestia zostaje tego, czy to wszystko będzie szczelne. Oczywiście były dane nowe miedziane podkładki, także powinno być szczelne. No i teraz piszecie mi pod 30 na przykład, pod filmem z ustawienia początku tłoczenia, że ustawiacie to na wtryski, wtedy jest idealnie. Tak, owszem, można coś takiego zrobić, że po prostu odwracacie przewody i ustawiacie to bezpośrednio na wtrysku. Tylko słuchajcie, tutaj książkowo my nie ustawiamy początku wtrysku, tylko początek tłoczenia pompy. A z kolei sam kąt wtrysku jest, że tak powiem, jedną wielką niewiadomą, bo to zależy od sprawności układu. I czy ustawienie tego na wtryskiwacz jest dobre lub złe? Nie wiem, do końca tego nie wiem. Wydaje mi się, że generalnie na pewno jest to dokładnie, że tak powiem, na te 20 chyba 4 stopnie, jeżeli tam się nie mylę, ten kąt, znaczy początek tłoczenia. Jeżeli ustawiacie na to kąt wtrysku, to wydaje mi się, że ten wtrysk jest lekko wyprzedzony i mówicie, że te ciągniki bardzo dobrze pracują wtedy, no nie i w ogóle. Tak, nie powiem, że nie, bo jak w tych ciągnikach teoretycznie się troszeczkę wyprzedzi ten kąt samego wtrysku, tak? Czy nawet tego początku tłoczenia, no to te ciągniki generalnie lepiej pracują, mają trochę więcej mocy. Tylko nie wiem, jak to jest w długoterminowym użytkowaniu, no bo jednak ktoś to wymyślił w ten, a nie w inny sposób. I skoro książka opisuje to właśnie w ten sposób, w który my tutaj zrobiliśmy dzisiaj, no to ja się po prostu tego, że tak powiem, będę trzymał i, że tak powiem, nie będę mądrzejszy od ludzi, którzy to zaprojektowali i opisali tą książkę. Ja po prostu to robię w ten sposób, tak to powinno być zrobione i tak ma dosłownie być. Zresztą co wy zrobicie, to jest wasza decyzja. I to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku i widzimy się w kolejnym.